Już od wieków średnich na terenach polskich powstawały tzw. traktaty szermiercze, czyli podręczniki ilustrujące systemy sztuk walki. Polska, Czechy czy Węgry dzięki przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim oparły swoją kulturę, wojskowość czy system prawny na wzorcach zachodnich, głównie niemieckich. System prawny obowiązujący na części ziem polskich był spolszczoną wersją zwierciadła saskiego, a instytucja ordaliów była znana i wykorzystywana na terenach Królestwa Polskiego. Liczni niemieccy osadnicy przynieśli do Polski nie tylko ubiory zachodnie, ale też broń czy uzbrojenie, a co za tym idzie sposób walki. Autorzy zachowanych traktatów pochodzili także z obszaru obecnej Polski: Gdańska, Wrocławia czy Legnicy. Rozwój broni i systemów w epoce średniowiecza spowodował pewną systematyzację i stworzenie bardzo specyficznych zasad wokół całego tego obrządku. Jednocześnie stworzyła się bardzo wiele typów broni. Trenowano zarówno bronią krótką, długą, jak i drzewcową, ale jednocześnie na przykład stworzono bardzo specyficzną broń pod pojedynki, czy na przykład tarcze pojedynkowe, które same w sobie stanowiły broń. Nietypowym zjawiskiem był pojedynek sądowy między kobietą a mężczyzną, gdzie mężczyzna z pałką zakopany do połowy pasa próbował wciągnąć uzbrojoną w worek z kamieniami kobietę, która próbowała go ogłuszyć. Królową mimo wszystko średniowiecznych systemów broni najważniejszym, najbardziej uniwersalnym typem oręża był miecz długi. Służył do walki zarówno bez zbroi, tak zwana konwencja Blossfechten, oraz w zbroi, konwencja Harnischfechten, oraz konwencja walki stricte na koniu, tak zwane Rossfechten. Ćwiczcie rzeczy godne rycerza i uczcie się sztuki, która pomoże wam zdobyć honor na wojnie. Siłujcie się dobrze. Złapcie za włócznie, miecz i tasak. Mimo tak licznych broni, którymi posługiwał się dobrze wyszkolony rycerz, to jednak miecz długi przez większy czas średniowiecza stanowiła broń centralną. Wiązało się to z pewnym zamkniętym systemem szkolenia młodego chłopca na rycerza. Młody adept zaczynał od walki bez broni, od zapasów, następnie zostawał przyuczony do walki sztyletem, kordem i dopiero na sam koniec tego procesu nauczania uczył się walczyć mieczem długim lub bronią drzewcową. Zapasy miały wyrobić w młodzieńcu siłę i wytrzymałość, krótki kord miał wyrobić w nim pierwsze elementy szermiercze, nauczyć go filozofii szermierczej, którą później mógł wykorzystać władając mieczem długim bądź włócznią. Dzięki temu miecz stawał się bronią uniwersalną, która mogła służyć jako broń siecznokolna przeciwko nieopancerzonemu przeciwnikowi lub jako broń kolna, krótka włócznia, bądź broń obuchowa, buława, młot przeciwko przeciwnikowi opancerzonemu. Sama walka długim mieczem oparta była na tak zwanych uderzeniach mistrzowskich, które jednocześnie odsuwały natarcie przeciwnika, zamykały linię natarcia oraz trafiały lub pozwalały na trafienie przeciwnika najczęściej w tym samym tempie szermierczym. Każde z tych uderzeń mistrzowskich skonstruowane było jako przeciwnatarcie przeciwko konkretnej akcji szermierczej. Ważną epoką w historii kultury polskiej były czasy Jagiellonów. Na okres ich panowania przypada najbardziej odczuwalny wpływ kultury włoskiej. Dotyczy to nie tylko czasów Zygmunta Starego oraz Bony Sforcy. Czasy renesansu, rozpoczynające się już w końcu XV wieku, to ogromne oddziaływanie bardzo rozwiniętej kultury szermierczej państw włoskich, drugiego najsilniejszego nurtu sztuk walki w Europie. Utrwaliło to niezwykły rozwój i różnorodność stylów na terenie naszego kraju. Świadek schyłku tej epoki, Stanisław Sarnicki, jeszcze w końcu XVI wieku podkreśla znaczenie obu nurtów w szermierce europejskiej. Zacytujmy jego księgę hetmańską z 1580 roku. Gadając o ćwiczeniu nowotnych żołnierzów, tironów, wchodzimy w naukę szeroką szermierską, która jest dwojaka, strychem włoskim i strychem niemieckim, a którą pożyteczniejszą ludziom rycerskim jeszcze między sobą te zacne narody litygują. Bogata literatura wczesnego renesansu pokazuje nam, że popularne były dwa główne nurty szermiercze. Szkoła niemiecka oraz szkoła włoska. Szkoła niemiecka opierała się głównie na cięciach mistrzowskich i mieczu długim. Natomiast szkoła włoska była czymś zupełnie odmiennym.
Bazowała ona na bardzo podstawowych cięciach i pchnięciach. Świetnym przykładem byłby mistrz Achille Marosy ze szkoły bolońskiej, który pokazuje swoje sekwencje bazujące tylko na kilku cięciach po krzyżu. Ciekawym i wyjątkowym zjawiskiem jest przekształcenie się szermierki włoskiej w drugiej połowie XVI wieku. Ich styl zaczyna coraz bardziej przypominać szermierkę specjalistyczną. Wielu wielkich mistrzów włoskich rozpoczyna bardzo nietypowe nurty. Camillo Agrippa, włoski matematyk i szermierz, jako pierwszy zoptymalizował postawy szermiercze oraz dzięki wykorzystaniu matematyki w swojej nauce ponumerował je, nazywając je prima, terza, seconda. Pozwoliło to na usystematyzowanie całej nauki szermierki. Jego następcy wykorzystali ten system, powodując, że szkoła włoska stawała się coraz bardziej specjalistyczna, odchodząc od prostej szermierki, którą była wcześniej. Jednak w tym samym czasie ostoją stylów średniowiecznych staje się miecz wielki, dużo bardziej okazały potomek miecza długiego, podczas gdy systemy włoskie wykonują działania specjalistyczne. Miecz wielki, jak pisze zresztą sam Stanisław Sarnicki, z tą bronią chwalą sobie krzyżowe szermowanie, a co by się z wysoka nie zamierzać, ani szeroko rozwodzić, bo takim szermowaniem 3 zaraz snadnie rany można zadać. Może i z podku ręce podciąć, może i z wierzchu dołożyć, może i pachnie sztychem. Choć styl niemiecki zanika, a styl włoski zmienia się, to ostoją średniowiecznej formy walki pozostaje szermierka krzyżowa, którą uznano w naszym kraju, a później także przez naszych sąsiadów, za dziedzictwo oręża polskiego.